Czasem wyruszasz na szlak, żeby odpocząć, czasem, żeby coś przeżyć. Ale są też takie wędrówki, które pokazują Ci, kim naprawdę jesteś. Kungsleden to było około 9 dni, ponad 120 km w nogach, ponad 1300 km pociągiem. Śnieg, cisza i dzicz. Ale dla mnie to było coś znacznie więcej. To była podróż w głąb siebie. Nie opowiem Ci dzisiaj o szlaku, nie będzie tu merytorycznych informacji, faktów i edukacji. Opowiem Ci historię. Spotkałyśmy się w Sztokholmie. 5 kobiet z różnych części Polski i Szwecji. Ja z Westmanland, a dziewczyny z Krakowa, Wrocławia, Bydgoszczy. Wsiadłyśmy do nocnego pociągu, który przez 17 godzin wiózł nas od Sztokholmu po Abisko. Widoki były niesamowite. Ta biała noc to jest po prostu coś magicznego. Właśnie w tym okresie w Szwecji. W kuszetce pachniało kawą, ciekawością i przygodą. I wtedy jeszcze nie wiedziałyśmy, jaka przygoda nas naprawdę czeka. Ale czułyśmy, że to nie będzie zwykła wycieczka. Men då vill jag önska er allihopa ett varmt välkommen till oss här på SJ:s natt. W Abisko, w tym głównym schronisku, gdy już dojechałyśmy, usłyszałyśmy takie pierwsze pogłoski, że szlak jest zasypany, znaki są niewidoczne i że ludzie wracają. Ludzie też czekali w schronisku przez kilka dni na wieści ze szlaku, czy jest do przejścia. I potem była taka gęsta atmosfera. No i zaczął nam się trochę udzielać ta niepewność, ale nikt tego też nie mówił oficjalnie, że nie można przejść. No a my ruszyłyśmy po prostu pełne entuzjazmu. I pierwszy dzień był naprawdę piękny. Śniegu niewiele, słoneczko, szlak łagodny i dużo takich pięknych, brzozowych zagajników i co chwilę zmieniający się krajobraz. Było przepięknie. Ale buja! O, toaleta z widokiem. I dopiero jak doszliśmy do schroniska w Abisko Jaure, już tam głębiej dziczy, zrobiło się nieco poważniej. Rano obsługa, ten cabin host, powiedział nam, że myślę, że nie powinnyście iść dalej. No i spotkałyśmy też takiego byłego żołnierza, 1,90 m. Mówił, że próbował, że chciał dojść właśnie do kolejnego schroniska, ale wpadł po pas, znaki są niewidoczne, śnieg jest zbyt głęboki, zmoczył się cały i zawrócił. No i stanęłyśmy tutaj na takim rozdrożu, iść czy nie. Dwie z nas zdecydowały, że nie będą kontynuować szlaku do końca, a my, właśnie Ula, Monika i ja, stanęłyśmy przed taką decyzją, czy iść, czy nie. Monika była pewna, że idzie, a my z Ulą pełne wątpliwości. No ale stwierdziłyśmy, że spróbujemy. Kawałek pójść, zobaczyć i zdecydować po prostu podczas tej wędrówki, co dalej. Ekipa wie 3 nogi. Każdy kolejny kilometr i każdy kolejny dzień to było coraz więcej wody i śniegu, rozlewające się rzeczki, zapadający się śnieg, znaki pokryte śniegiem. Nadrabiałyśmy po kilka kilometrów dziennie, bo musiałyśmy same szukać obejść przez brak widoczności. I czasem myślałam,
Trzeba było posłuchać tego żołnierza, na co ci to było. No i wpadłam po kolana, pod śniegiem była rzeczka, nogi mokre, plecak ciężki, ale to był taki dopiero początek całej tej przygody. O, tam jest rzeczka, a my, kurde, trzeci dzień, taki najbardziej kryzysowy moment w moim odczuciu z całej tej wyprawy. Rzeka była przysypana śniegiem, na powierzchni był zawieszony taki jakby niestabilny most zrobiony ze śniegu, a pod spodem rwąca lodowata rzeka. I stanęłam przed tym, zaczęłam się patrzeć i pomyślałam, że nie ma szans, żebym tamtędy przeszła. Nie mogłam zrobić kroku. Powiedziałam dziewczynom, słuchajcie, ja muszę stanąć, pooddychać i uspokoić się. Zajęło to parę minut, oddychałam. Dziewczyny były ogromnym wsparciem i Monika przejęła wtedy dowodzenie i powiedziała, dobra, musimy przejść to. Kazała mi zdjąć plecak, przeprowadziła mnie przez ten śnieżny most nad wodą, dała mi swój plecak, a potem wróciła się po mój. W międzyczasie też powiedziała mi, wybierz piosenkę, śpiewamy i idziemy. Także przeszłyśmy ten most i byliśmy już coraz bliżej kolejnego schroniska. I moim zdaniem bardzo ważne jest to, z kim decydujesz się iść na takie wędrówki, szczególnie jeśli to jest dla Ciebie coś nowego. Ponieważ to, jakie wsparcie miałam od moich 2 towarzyszek, jest po prostu nieocenione. No i doszłyśmy do schroniska. Droga do schroniska wiodła przez piękny mostek zawieszony wysoko nad rzeką. Był to spektakularny widok. Natomiast wtedy w tych emocjach i stresie nie mogłam za bardzo go docenić. Myślę, że latem, jak już cały ten śnieg odpływa, wygląda to po prostu magicznie. Ula zdecydowała, że będzie spała na dziko w namiocie. Monika też chciała spędzić tę noc samotnie, blisko natury, a ja wynajęłam łóżko w schronisku, bo stwierdziłam, że mój układ nerwowy nie zdzierży dzisiaj więcej śniegu, a wiedziałam, że przede mną kilkanaście kilometrów brodząc właśnie tylko po śniegu, więc chciałam odpocząć. No ale nie mogłam spać, oddychałam, mówiłam do siebie, szukałam spokoju. Rano nie mogłam nic zjeść i o 7 rano wyruszyłyśmy z Monią przez te zaspy śnieżne. Dalej. Śnieg był zbity, szło się o wiele łatwiej niż oczekiwałam. Szłyśmy razem z Monią, a Ula poszła osobno, troszkę później za nami. I gdy tak przeszłyśmy tę trasę, z każdym krokiem było mi coraz lżej, coraz większą ulgę czułam i już to nie było tylko przetrwanie, ale zaczęłam się zachwycać. Doceniłam tę ciszę, tę dzikość, brak zasięgu i nagle ta przestrzeń zaczęła być taka magiczna dla mnie. I pamiętam też, jak spotkałyśmy wcześniej dziewczynę, przypomniała mi się dokładnie w tym momencie. Delikatna, młoda, drobna, ale z taką wielką energią optymizmu i powiedziała nam just don't turn back. I to był dla mnie znak, że właśnie mimo tego strachu warto iść dalej. Tak. Go Ula. Go Ula. Go! Mały ul w wielkim świecie. Chyba, że to jest ktoś. Nie, to jest Ula. Pewnie, że Ula. No zobacz. Czerwone nogaweczki. Kurwa. No mamy Ulę nasz. No. Pokaż, jak się cieszymy.
No to jest ważna rzecz. Najgorzej jest, jak nadziewam pączki, a cokolwiek nadziewam, jakąś drożdżówkę czy coś i potem na końcu jest mało nadzienia w ostatnim. No po prostu Najgorzej? nie mogę tego znieść. Dlatego muszę po prostu zadbać o to. Ale nie, to będzie bardzo dobre. No. Musimy wybrać. Schroniska są surowe i bardzo proste. I one też uczą pokory i doceniania tego, co się ma na co dzień i dawania większej uwagi temu, co Cię otacza. Tak, nie ma w nich prądu, czyli liczysz każdy procent baterii, bo nie możesz sobie podłączyć ładowarki. Nie ma pryszniców, są tylko latryny. Jeśli chcesz umyć ręce, musisz sobie przynieść wodę z lodowatej rzeki. Często te schroniska są dość wysoko na pagórkach i po prostu musisz zejść stromo w dół i wracać z tym wiadrem. Śmieci też nie możesz zostawić w większości. Musisz je nosić po prostu ze sobą aż do końca, aż do Nikkaluokta czy do Kebnekaise. I obsługa jednego schroniska nam powiedziała, że od lat 90. nie było tyle śniegu aż do tak późnego czerwca. I każdy gest miał znaczenie, każda rzecz miała swoją wagę i każda chwila miała swoją wartość. I uważam, że przeżycie takiej wędrówki w takich warunkach jest wspaniałą taką lekcją i że warto pójść chociaż raz w życiu, zobaczyć właśnie jak to jest i zacząć też doceniać bardziej wszystko to, co mamy na co dzień. Sprawdzisz! Dał radę? Dobra. Każdą napotkaną osobę na szlaku oraz moje towarzyszki zapytałam, który odcinek trasy jest dla Was najpiękniejszy. I to było fascynujące, że każdy miał zupełnie inny odcinek i zupełnie z innych powodów. Dla mnie na przykład najpiękniejszym był odcinek tak mniej więcej w połowie drogi z Selka do Singi, bo były mgły, był taki mega surowy mostek zawieszony nad rwącą rzeką i ta rzeka tak pięknie płynęła przez te skały, a na końcu znajdowała się mała chatka, w której można w razie na przykład burzy zostać sobie i to było dla mnie takie najpiękniejsze i aż do samego schroniska Sing, jak doszłyśmy, to był zdecydowanie najpiękniejszy odcinek. Oczywiście mówię to subiektywnie, każdy ma inny i właśnie tutaj w Singi zdecydowałyśmy się spać na dziko dość daleko od reszty biwakowiczów i miałyśmy niesamowite widoki z namiotu. Ale mamy miejscówę na spanie, co? Zajebistą. Wygrałyśmy to, Ula. Słońca, którego nie ma. No, który jest cały czas. Rano naprawdę nie chciałam odchodzić z tego miejsca. Gdyby nie to, że miałyśmy już zbukowane bilety powrotne, chętnie bym została jeszcze za 2 nocki z tym widokiem. A też ten 6. dzień właśnie z Singi do Kebnekaise był moim zdaniem dość wymagający fizycznie i psychicznie, ponieważ na większości drogi były same kamienie, było ostro, ślisko i wymagająco w
tej kwestii, że trzeba było połączyć głowę i stopy i ta koordynacja po prostu cały czas siedziała w głowie. Trzeba było uważać, mieć dobry balans i wybierać dobrze kamienie, na które się stanie. Ale czułam, że moje ciało mnie niesie i też pół roku treningów się bardzo opłaciło. I chociaż byłam zmęczona, bo jednak cały czas ta głowa musiała uważać na to, gdzie nogi stają, to był to naprawdę piękny dzień i też pod koniec trasy otworzyła się przed nami ogromna przestrzeń, w której byłyśmy tylko my i przez kilometry nie widziałyśmy żadnych ludzi, tylko parę stad reniferów. I to było takie niesamowite, że jesteś taką małą kropeczką w tym świecie, a wokół ciebie takie majestatyczne góry i ta niekończąca się przestrzeń. To było coś pięknego. Nagrywam to dla Was już z domu i jest to taka piękna lekcja o perspektywie. Ja wróciłam z tej wyprawy, ale już nie jestem tą samą osobą. Mam wrażenie, jakbyśmy tam były co najmniej parę miesięcy, a to było tylko kilka dni. I spotkałyśmy żołnierza, on widział zagrożenie. Spotkałyśmy drobną dziewczynę, ona widziała możliwości. I wtedy zrozumiałam coś ważnego, że każdy ma swój filtr, każdy ma swoją mapę świata. I to też była dla mnie taka przypominajka, żeby nie oceniać decyzji przez cudze oczy, tylko pójść, sprawdzić samej i zobaczyć, zmierzyć się z tym. Bo to, że ktoś powiedział, że się nie da, to nie znaczy, że tobie się nie uda. Czy że na przykład dla ciebie to nie będzie dużo przyjemniejsze, dużo prostsze. I nie zawsze warto zawrócić, chociaż miałam tę myśl po prostu chyba z 10 razy, szczególnie przez ten drugi, trzeci dzień. I czasem właśnie warto zaufać swoim krokom i tej swojej ciekawości. I na koniec chciałam jeszcze Wam powiedzieć, że jeśli coś Cię woła, idź. Idź w to. Mnie na przykład Kungsley 1 wołał już od jakiegoś czasu i pamiętam jeszcze 2 lata temu rozmawiałam z moimi współpracownikami w biurze w Sztokholmie, jakie to jest nieosiągalne, tak? Że tak daleko trzeba się przygotować, że wymaga to dobrej kondycji fizycznej i tak jak porównywałam wtedy siebie do nich, to mówiłam, kurczę, jak oni nie chcą tam iść teraz, jeszcze nie czują się gotowi, to gdzie dopiero ja? Ale zdecydowałam, że tak, w końcu jest to czas, chciałam tam iść, idę. Przygotowałam się, przygotowałam moje ciało do tego i tak, idź. Może nawet nie do Laponii, może wołacie inna część świata, może po prostu jest to najbliższy las. Ale idź i zobacz, i posłuchaj, i poczuj to w ciele wszystko. Bo to właśnie tam między tymi krokami, między tymi niepewnościami i tymi po prostu emocjami, które się pojawiają, odnajdujemy siebie.